Witajcie kochani. Dzisiaj zabierzemy Was na bardzo długą i wymagającą wycieczkę na najwyższy szczyt Grecji, Mytikas. Grecja. Kraj kojarzący się głównie z plażami i lazurową wodą. Stolica Grecji, Ateny, kolebka demokracji ze słynnym Akropolem. W centrum kontynentalnej Grecji znajdują się niesamowite klasztory zawieszone na skałach, zwane meteorami. Na Rivierze Olimpijskiej co kawałek natkniemy się na mniejsze lub większe klimatyczne miasteczka usiane na górskich zboczach, gdzie każdy mieszkaniec jest przyjaźnie nastawiony i chętnie z Tobą porozmawia. Zbaczając z głównych dróg, można znaleźć tutaj niemal porzucone bizantyjskie mosty czy wodospady, do których prawie nikt nie chodzi. Ale jest tu jeszcze jedna wyjątkowa rzecz. Siedziba greckich bogów, masyw Olimpu. Kiedy byliśmy tutaj z Anką pierwszy raz 18 lat temu, wyjechaliśmy z wycieczką pod schronisko Stavros i tam zobaczyliśmy ten szczyt. Wtedy obiecaliśmy sobie, że kiedyś tam wyjdziemy. 18 lat później, pod koniec maja, wsiedliśmy na pokład samolotu i polecieliśmy do Salonik spełnić to nasze małe marzenie. Zatrzymaliśmy się w niewielkiej miejscowości Neos Pantaleimonas, wynajęliśmy samochód i z samego rana ruszyliśmy na szczyt. No i skończyła się nam wycieczka. Zabrakło paliwa. I czekamy nie wiadomo do której, bo wszystkie stacje benzynowe są zamknięte. Wstaliśmy grubo przed świtem, aby być jak najwcześniej na parkingu w miasteczku Prionia, skąd rozpoczyna się szlak na Mytikas. W tym miejscu warto wspomnieć, że do Prionii nie dojeżdża żadna komunikacja miejska, więc najlepszym sposobem, aby się tu dostać, jest wypożyczenie samochodu. My skorzystaliśmy z oferty wypożyczalni Aleksandros z Leptokari. Jeśli nie chcecie bądź nie możecie z jakichś względów wypożyczyć samochodu, trekking musicie zacząć z miejscowości Litochoro, oddalonej o około 10 km i znajdującej się 1000 metrów niżej. W różnych wypożyczalniach jest różne podejście do paliwa. W tej oddajesz auto z takim stanem baku, jak dostałeś. My dostaliśmy niemal pusty bak, a że była 22, no to stwierdziłem, że zatankujemy rano po drodze. Jak się okazało, poza autostradami, to większość stacji w miasteczkach otwiera się o godzinie 6 rano. Po 1,5-godzinnej obsługie ruszyliśmy na szlak. Szlak na Mytikas sam sobie nie jest długi. Od parkingu, idąc przez schronisko Spilios Agapitos, mamy do pokonania niecałe 9 km. Odległość taka jak nadmorskie oko, więc gdzie haczyk? Różnica polega na tym, że mamy tutaj 1800 metrów przewyższenia, czyli szlak jest krótki, ale bardzo stromy. Większość osób rozkłada sobie wycieczkę na 2 dni, korzystając z noclegu w schronisku. My jednak stwierdziliśmy, że dzień jest długi, kondycja nie najgorsza, więc damy radę. Odcinek z Prionii do schroniska jest, co tu dużo mówić, monotonny. Nam dłużył się niemiłosiernie, a zwłaszcza w drodze powrotnej. Idzie się praktycznie cały czas w lesie. Od czasu do czasu pojawiają się jakieś ułatwienia w postaci drewnianych barierek oraz lekko już nadgryzionych zębem czasu drewnianych stopni. Jest łatwo i przyjemnie. To czemu? Masz barwę jak plecak. Trzeba się zmęczyć. No pain, no gain. Warto w tym miejscu wspomnieć, że poruszamy się szlakiem oznaczonym jako E4.
Nie ma tutaj charakterystycznych dla polskich gór trójkolorowych szlakówek z orientacyjnymi czasami przejść. Od czasu do czasu przy drodze znajdziecie wbite w ziemię drewniane paliki z metalową blaszką, na której widnieje oznaczenie szlaku, albo mniej prowizoryczny metalowy drogowskaz. Polecamy oczywiście zaopatrzyć się w aplikację mapy CZ, koniecznie ściągając mapę Grecji na telefon, aby była dostępna nawet bez zasięgu. A jeśli chodzi o zasięg, to na szlaku nie jest źle. Najgorzej jest mniej więcej przez pierwszą godzinę od parkingu i na ostatnim podejściu na skalę. Poza tym jest tam dość dobry zasięg LTE. Szlak nie odpuszcza ani na chwilę, nieustannie i zauważalnie się wznosi. Szybko się można męczyć, czasem za szybko. Ankę dopadają wątpliwości, czy na pewno damy radę zrobić tak wymagającą trasę. Ustalamy między sobą hasło różowy słoń. Gdy któryś z nas je wypowie, to znak, że bezdyskusyjnie kończymy wycieczkę i zawracamy. O tej porze roku szlak ten nie jest specjalnie zatłoczony. Powiedziałbym nawet, że było pusto. Po drodze spotkaliśmy zaledwie kilku turystów, którzy już schodzili, oraz stado koni, które najprawdopodobniej wnosiło na swoich grzbietach zaopatrzenie do schroniska. Pogoda nad Olimpem powoli zaczyna się zmieniać. Dość szybko nadciągnęły chmury, które wcale nie były takie złe, bo słońce nie prażyło nam w głowy. Zeus pochmurniał trochę. Tragiczna droga. W życiu się tak nie zmęczyłam. No, Proszę cię. Taki ciemniak. no, właśnie. A wiesz, jak ja kocham ciemniak. No, pierwsze mocniejsze podejście. Jest. Ja już nie mogę. Co? Kto ten szlak wymyślił? Zeus. Zeus. Musiała jakaś baba wymyśleć wredna. Hera. Po 2,5 godzinach marszu wreszcie jesteśmy w schronisku. Szybko uzupełniamy zapasy energii i ruszamy dalej. Przed nami podejście na pierwszy szczyt skalę. No ledwo. No to śmig. Ile? Damy radę w 2 godziny? Dasz radę. Wyruszając wypoczętym ze schroniska, to jest możliwe. Jednak po tym zbyt szybkim podejściu delikatnie się przeliczyliśmy.
miarę nabierania wysokości szlak zmienia swój charakter. Las ustępuje miejsca kosodrzewinie, droga miejscami staje się wąska i sypka, ale za to przed nami otwierają się bajeczne widoki na masyw Olimpu oraz okoliczne szczyty. W końcu jakieś widoki. No, na mnie pokazujesz, to są widoki. Super. To się wytnie. W niektórych miejscach na górskich zboczach widoczny jest jeszcze zalegający śnieg. Trzeba się nagłowić, gdzie iść. Obstawiam Są takie stare kłody. Po drodze spotykamy kozicę. Kompletnie niewzruszona naszą obecnością, skubała spokojnie trawę. No, Krajobraz robi się coraz bardziej surowy, można rzec prawie księżycowy. o, idzie Gimli. O, kurna. Normalnie jakbym do Mordoru szła. z No, pierścieniem. złapanie krasnoluda słychać już z kilometra. No, pamiętaj, krasnoludem się nie rzuca. Mam dość. Za zakrętu wyłania się przed nami ścieżka, na końcu której widać nasz kolejny przystanek, skalę. Jeszcze chwila i będziemy mogli odpocząć. O bogowie, jak się myliliśmy. Przejście tego na pozór łatwego, niespełna kilometrowego odcinka zajęło nam ponad godzinę. Nie widać tego tak dokładnie, ale jest to 400 metrów w pionie. Co kilkanaście kroków przystawaliśmy, aby odpocząć i złapać oddech. W życiu się tak nie zmęczyliśmy. Na szczęście nie tylko my. Razem z nami szedł chłopak ze Stanów, który też ledwo zipiał. W kupie zawsze raźniej. Mieliśmy to szczęście, że były chmury. W tym miejscu, gdy niebo jest bezchmurne, potrafi być niesamowita patelnia. Ledwo żyję.
Niby takie nic, nie? Taka ścieżeczka, tralalala, a tak nas poniewierała, że ledwo żyjemy. A to jeszcze... ile drogi. Dochodzimy na szczyt. Tablica informuje nas, ile jeszcze drogi przed nami. Ale zanim tam wyruszymy, trzeba się rozkoszować samym widokiem na szczyt. Na tabliczce nie wygląda to źle. O ja! Drogi Zeusie. Ja pierdyko! Jaki Tak. Na szczycie skali robimy przerwę, podziwiamy widoczny jak na dłoni Mitikas i zastanawiamy się, czy iść dalej, czy odpuścić. Zmęczenie dawało nam się mocno we znaki. Stwierdziliśmy, że spróbujemy. Ubraliśmy kaski i ruszyliśmy. Serio? Ja! A tędy się nie da? Nie, a nie tu? Czekaj, żebyśmy... Nie, tam jest strzałka. Dobra. Turyści wracający ze szczytu mówili nam, że ten odcinek jest bardzo trudny i mocno eksponowany. Jednak w myślach mieliśmy jakże popularne w tej części świata siga siga, co w języku greckim oznacza powoli, spokojnie, bez pośpiechu. Krok za krokiem ostrożnie przemieszczamy się do przodu, wypatrując znaków. Oznaczenie drogi na szczyt to po prostu czerwone kropki, kwadraty lub strzałki z żółtą obwódką wymalowane na skałach. Występują dość często, więc nie ma obawy, że się zgubimy. Tak. Very difficult. Very difficult? Very difficult. Od tego momentu aż na szczyt będziemy się bardziej posiłkować obrazem z kamery GoPro umieszczonej na kasku, z tego względu, że szlak okazał się być naprawdę bardzo wymagający, żeby nie powiedzieć trudny i mocno eksponowany, więc woleliśmy dla własnego bezpieczeństwa nie używać aparatów. Z wierzchołka skali najpierw trzeba dość mocno zejść, by później trawersować zbocze masywu. Miejscami ścieżka była naprawdę wąska, a przepaście z obydwu stron. Kto jest wrażliwy na takie widoki, lepiej niech zakończy wycieczkę na wierzchołku skala. Będziesz miał chwyt. Aś se wybrał.
Oj, be careful. Nagrywam. Tylko łbem nie ruszaj. Ja. Co? Nice. Nice? To ja tam nie idę. Nice. Nie patrzę. Nie patrzę. Sekunda za górę wyszli. Po przejściu ostatniej wyrwy dochodzimy do żlebu. Patrzymy w górę i myślimy, o super, jeszcze tylko to podejście i będziemy na szczycie. Tak. Mitikas to szczyt, który oszukuje i to bardzo mocno. Wybierając się tutaj, lepiej zapoznać się z przebiegiem trasy, aby nie być zaskoczonym jak my po drodze. Podłoże w tym miejscu jest niezwykle kruche, więc trzeba bardzo uważnie stawiać kroki i pamiętać o 3 punktach podparcia. Co się śmieje? Szlak robi się tutaj dość nieprzyjemny, gdyż nie ma wiele miejsc, gdzie można by się dobrze przytrzymać skały. Brakuje stopni i w ogóle skała jest śliska. Nie wyobrażam sobie tego odcinka pokonywać w deszczu. So you need to go to the side. No, you're going wrong way. There's no steps. No idź. Zeusie. Daleko jeszcze? Nie no, mówili, że jest 10 minut. W górę na pewno będzie szybciej niż w dół. Mijamy metalową tabliczkę z greckim napisem. Myślimy, pewnie coś w stylu gratulacje, jesteś na szczycie. No Zeusie, jak znowu żeśmy się pomylili. Po pierwsze była to tabliczka upamiętniająca śmierć turysty sprzed 18 lat, a po drugie do szczytu jeszcze wcale nie było tak blisko. Wydaje się, że tylko wejdziemy za skałę i już tam będziemy.
Co? No, gdzie to? He? Na dół trzeba iść. Gdzie na dół? To tam jest dopiero szczyt? W tym momencie prawie widzieliśmy na horyzoncie różowego słonia. Zwątpiliśmy srogo. Ale co było począć? Znowu schodzimy. W tym miejscu znajduje się jedyne na całym szlaku sztuczne ubezpieczenie w postaci kawałka stalowej liny, swoją drogą już mocno wysłużonej. Tutaj zejść. A nawet nie, tu się idzie bokiem. No i przepraszam, i gdzie? Na dół, tak? Tak. Nie. Nie dam rady już. Masakra. O. No, łatwo. Czekaj, nie tutaj. Chyba. Uważaj, tu jest taki kamień. Jezu, Piotrek, uważaj, błagam cię. No. I gdzie? Dobra, idę jak musi. Po przejściu ostatniej przełączki czeka nas już tylko kilkanaście metrów w górę okupionych olbrzymim zmęczeniem fizycznym, psychicznym, ale po 7 godzinach w końcu jesteśmy na szczycie.
Na skarb jeszcze parę metrów. To był bardzo głupi pomysł. Pogadamy o tym na dole. Jak zejdziemy. Yes. No to wyżej się już nie da. Na górze znajduje się metalowa flaga Grecji oraz zeszyt pamiątkowy, do którego można się wpisać. Nasza filmowa aktywność na górze ograniczyła się do paru ujęć z aparatu i kilku zdjęć zrobionych komórką. Na więcej nie mieliśmy siły, a tym bardziej czasu, gdyż na popołudnie przewidziany był deszcz, więc chcieliśmy jak najszybciej wrócić na skalę. Po drodze na szczęście tylko popruszyło trochę śniegiem, niewielki deszcz złapał nas dopiero przed schroniskiem. Dobra, to łatwiejsza część za nami. Też czas stąd zejść. Wracamy. It's a very difficult trip or easy? It's tough. It's tough. I won't stayed. She managed way better than I did, so. But for me, bloody hell. So we have to go back now. No. Yes, indeed. So be careful and we will see on the bottom. Are you also going down Yeah? Yes. To Pironia. to Pironia? Us too. So perhaps We we'll- started in Pironia Yeah. We did this almost 7 hours. 7 hours ago. Yeah. When we started the journey Yeah. at 6, Seven? 7. 7 in the morning. Zejście zajęło nam 5 godzin, a cała wycieczka z krótkimi przerwami zajęła nam 12 godzin. Przeszliśmy około 20 km, a przewyższenie na trasie to 1800 metrów. Jak widać, da się zdobyć Mytikas w jeden dzień, ale jeśli macie czas, to prześpijcie się w schronisku i wyjdźcie sobie o świcie na szczyt wypoczęci. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na szlaku.